Kaczki kwakają, kwa, kwa na stawie, ale ja nie chcę mówić o kaczkach i o ich kwakaniu, tylko o słowie, które skróciłem do formy kwa ze względu na przystojność. Skąd się wzięło w języku polskim to słowo, po pierwsze, i dlaczego jest tak popularne, po drugie. Zacznijmy od pierwszego pytania, od odpowiedzi na to pytanie. Jestem teraz w Rzymie, to miasto zawsze inspiruje. Każdy, kto zna język włoski, wie, że jest takie słowo jak zakręt, ale także, jeżeli wpiszesz do tłumacza Google słowo kobieta zakrzywiona, to wyjdzie ci właśnie to. Donna curva. W języku włoskim to słowo oczywiście nie wzięło się znikąd, tylko z łaciny. Wpisałem w słownik dla komputerowców opracowany kiedyś w Ameryce, przez Amerykanina Whitakera. Incurvatus. Kobieta, której życie zostało skrzywione. To jest właśnie kwa. Dlaczego jest takie popularne w Polsce? Właściwie tutaj odpowiedź jest, można mówić bardzo wiele, ale spróbuję to zrobić krótko. Słowo klucz to jest pożądanie. Pożądanie przyjemności seksualnej. Jest w każdym z nas i zostało stworzone przez Boga, ale u początku rodzaju ludzkiego, w grzechu Adama i Ewy, doznaliśmy zranienia. I stąd w każdym z nas jest to pragnienie przyjemności zranione. I ono wymyka się kontroli rozumu, kontroli też miłości, kontroli godności. Każdy z nas zmaga się z tym i mamy kilka odpowiedzi na to zmaganie, to znaczy kilka rozwiązań. Jednym z tych rozwiązań jest rozwiązanie liberalne. To znaczy rób co chcesz. Nie oglądaj się na to, co inni powiedzą. Żyj w zgodzie ze swoim ciałem. Taką sytuację znalazłem ostatnio w książce, na którą natknąłem się w pociągu, to znaczy ktoś przede mną czytał tę książkę, ponieważ jej nie znałem też autorki, zajrzałem, wygooglowałem. Nazywa się Rita Rudzka, jest absolwentką psychologii ATK-u, czyli Akademii Teologii Katolickiej, a książka nazywa się Śmieje się ten, kto ma zęby. I jest o kobiecie współczesnej. Według recenzji na takim portalu liberalnym, Kultura Liberalna, autorka recenzji nazywa się Góra i pisze tak. To kolejna bohaterka Rudzkiej, która bardzo dużo uwagi poświęca ciału. Jej refleksja jest jednak oparta na dwóch biegunach miłości i nienawiści do własnego ciała, choć szala przychyla się raczej w stronę miłości. I przewijamy trochę dalej. Czytelniczki i czytelnicy wędrują z Werą właściwie bardziej za nią niż z nią i poznają jej kolejne kochanki i kochanków. Na niektórych bohaterka wciąż patrzy z pożądaniem, na innych z lekkim obrzydzeniem, ale seks nie musi być piękny, ma jej dawać przyjemność. I dalej mówi tak, to jest cytat właśnie z tego, jak sama Wiera siebie określa w książce. Nie jestem wycieruchem. Nikt z rąk do rąk mnie nie przerzuca. Komu chcę, daję. To jest to, co według mnie streszcza się pod słowem kurwa. Tak przynajmniej w dzieciństwie rozumieliśmy to słowo i te kobiety. To znaczy, to są te kobiety, które dawały siebie komu chciały. I chciałbym tutaj dodać krótki, ale bardzo ważny, mocny komentarz. Ta postawa liberalna jest jedną z możliwych postaw wobec tego pragnienia, zranionego pragnienia przyjemności
które jest w każdym z nas. Ona miała też swój wyraz na przykład w czasie rewolucji bolszewickiej, kiedy powiedziano: Boga niet, wsio возможно. Nie ma Boga, nie ma przykazań, możesz zaspokajać swoje pożądliwości jak tylko chcesz. Skończyło się, każdy wie, wielkim dramatem, okrucieństwem, a czasem po prostu ogromnym cierpieniem dla wielu, wielu milionów ludzi. Ta wolność. No, tak naprawdę za tą wolnością stoi zawsze kusiciel, diabeł, który mówi: nie słuchaj się Boga, słuchaj swojego ciała, będziesz szczęśliwy, szczęśliwa. Drugim rozwiązaniem jest taka zewnętrzna, jest moralność przykazań, to znaczy dowiadujesz się, co wolno, czego nie wolno, jak kierować swoją przyjemnością, że tylko i tak dalej. Ale właściwie każdy czuje, że tego typu przykazania, które przychodzą z zewnątrz, są jakimś ograniczeniem, są jakimś gorsetem, czymś niewygodnym. I stąd stałe zmaganie, żeby jakoś może trochę ten gorset rozluźnić, a może w ogóle czasowo go odstawić do kąta. A więc z jednej strony jest wyjście liberalne, zostawić wszelkie gorsety i żyć jak chcesz. Z drugiej strony jest właśnie gorset przykazań. Ale jest jeszcze trzecia droga i to jest Jezus Chrystus, który przyszedł, aby dać lekarstwo na tę pożądliwość. To, co święty Augustyn mówił o remedium, concupiscencję. W jaki sposób Chrystus daje tą trzecią drogę, otwiera dla nas tę trzecią drogę, która jest o wiele szczęśliwsza, dlatego że tak rzeczywiście prowadzi Ciebie do odkrycia własnej osoby i tego, co najwspanialsze, najcenniejsze w Tobie i wewnątrz Ciebie, i nie tylko do odkrycia tych wartości, ale także daje Ci moc do tego, aby pójść tą drogą. Tą mocą jest Duch Święty, który On daje po swoim zmartwychwstaniu. Otóż Jezus Chrystus cierpiał na krzyżu, aby przełamać to dziedzictwo grzechu i tę moc grzechu i oścień grzechu. Został jakby pokonany, ale w swoim bóstwie pokonał ten grzech, i o czym świadczy Jego zmartwychwstanie. Wyszedł z grobu w chwalebnym ciele, przemienionym ciele, nie jako duch czysty, ale właśnie w ciele przemienionym, uduchowionym. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca i stamtąd posyła Ducha Świętego każdemu, kto wyznaje, że On jest Panem, że On zwyciężył grzech i śmierć. To jest Jego panowanie, nie jakieś polityczne władza nad tym światem, ale właśnie Pan, On jest Panem nad grzechem, nad tym, co wykrzywia Ciebie, co sprawia, że kobiety są nazywane kwa, właśnie donna curva. Chrystus zmartwychwstały chce dać Tobie i mnie Ducha Świętego, abyśmy umieli oczywiście też dać miejsce przyjemności w swoim życiu, w swoim ciele, ale tak, żeby to zaspokajanie przyjemności było zharmonizowane z moją godnością, z wartością mojego życia, z też moim powołaniem, moją drogą życiową, rozwojem osobistym.